Zakochany konfident, zdrajca u boku ponurego i fałszywy wysłannik naczelnego wodza to tylko niektórzy z wielu, którzy znajdując się w strukturach polskiego państwa podziemnego w rzeczywistości pracowali na rzecz okupantów. Czy były to wyjątki? Jak wyglądała ich działalność? Czy rozpracowanie konfidentów należało do rzeczy prostych? Na te i pozostałe pytania odpowiedzi znajdą Państwo w książce pod tytułem Zlikwidować, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Dla autorów omawianej dzisiaj książki, czyli Wojciecha Königsberga oraz Bartłomieja Szyprowskiego, tematyka polskiego państwa podziemnego nie jest zagadnieniem nowym. Warto podkreślić, że już wcześniej zajmowali się oni tym zagadnieniem. Königsberg przede wszystkim skupiał się na kwestiach związanych z dywersją polskiego państwa podziemnego, podczas gdy Szyprowskiego interesowały głównie zagadnienia prawne. Zdobyte doświadczenie, a przy tym rozwijany przez lata warsztat, umożliwił im podjęcie niełatwego tematu, zarówno z punktu metodologicznego, jak i moralnego, jakim było zjawisko zdrady w szeregach polskich organizacji niepodległościowych podczas II wojny światowej. Już na wstępie pragnę wskazać, że autorzy stanęli na wysokości zadania, a ich dwie profesje, historyka oraz prawnika, pozwoliły potraktować to zagadnienie z daleko idącym profesjonalizmem. Ponadto musimy pamiętać, że samo zagadnienie zdrady w strukturach ZWZ-u, Armii Krajowej czy ogólnie w polskim państwie podziemnym przez wiele lat, czy tak naprawdę od samego początku było mocno marginalizowane i przez to nie bardzo funkcjonowało nie tylko w literaturze, ale w ogóle w przestrzeni publicznej. W związku z tym autorzy musieli wykonać solidną i widoczną na każdym kroku kwerendę archiwalną, która pozwoliła im nie tylko na rekonstrukcję życiorysów poszczególnych konfidentów, ale również, czy może przede wszystkim, na wniknięcie w sam proces zdrady, której się dopuścili. Co więcej, dzięki podwójnemu autorstwu otrzymujemy nie tylko monografię w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale otrzymujemy książkę, która dodatkowo jest wzbogacona właśnie o wiedzę prawniczą, dzięki czemu możemy nie tylko prześledzić tamte wydarzenia, ale również otrzymać szereg informacji poprzez analizy tego, jak wyglądało podziemne sądownictwo i jak przygotowywano się do wykonywania wyroków śmierci. Jeśli chodzi o jej okładkę, to w niczym nie różni się ona od pozostałych książek z tzw. czarnej serii wydawnictwa Znak. Powiedzieć, że jest ona świetna, to trochę tak, jakby powiedzieć, że latem lody smakują najlepiej. Doskonała kolorystyka, adekwatna grafika, swoista elegancja wręcz wołają do nas, abyśmy sięgnęli po tę książkę. Książkę, która na pewno nie jest lekturą na jedno popołudnie. Liczy sobie bowiem ona blisko 800 stron, gdzie poza wstępem, zakończeniem oraz aneksem, o którym pozwolę sobie powiedzieć nieco później, odnajdujemy dwie właściwe części. Sam podział, pozwolę sobie tak to określić, wynika z uwarunkowań geograficznych. Pierwsza z nich dotyczy ludzi związanych z wywiadem wschodniego sąsiada, czyli 3 agentów NKWD. Druga część, zdecydowanie bardziej obszerna, została poświęcona agentom Gestapo, spośród których uwagę autorów zwróciły sylwetki 4 osób. Warto zauważyć, że tytuły rozdziałów są skonstruowane bardzo literacko, a personalia poprzedzają takie wtrącenia jak dla pieniędzy wszystko, zakochany konfident czy fałszywy wysłannik, co samo w sobie jest nie tylko ciekawym urozmaiceniem, ale również udanym zabiegiem oddającym istotę czy przyczyny zdrady omawianych osób. Rozdziały są bardzo długie, co z jednej strony możemy uznać jako minus, ponieważ trzeba na nie wygospodarować bardzo dużo czasu. Wynika to ze specyfiki tej książki, gdzie robienie dłuższych przerw po prostu jest niewskazane. Ze względu na wspomnianą specyfikę, solidną warstwę źródłową, a przy tym wnikanie w każdy aspekt biografii konfidentów powoduje, że ciężko wyobrazić sobie, aby te rozdziały były krótsze. Straciłaby na tym warstwa merytoryczna, na czym ewidentnie, i chwała im za to, nie zależało autorom. W konsekwencji otrzymujemy biografię 7 osób, które z różnych powodów, raczej mniej niż bardziej zrozumiałych, dopuściły się zdrady państwa polskiego poprzez współpracę z okupantem czy to niemieckim, czy sowieckim. Ta ostatnia kwestia zasługuje zresztą na duże uznanie, bowiem w przewadze zagadnienia niemieckiej okupacji często ginie właśnie ta sowiecka. Tutaj autorzy wyszli naprzeciw temu trendowi, oddając pierwsze strony swojej monografii właśnie agentom sowieckim, nie bardziej szkodliwym i służącym nie mniej totalitarnemu i wrogiemu w stosunku do Polski mocarstwu. Stworzone przez autorów biografie są bardzo obszerne. Czasami mogłoby się nawet wydawać, że są zbyt obszerne. Jednakże bardzo szybko się okazuje, iż wszystkie zawarte tutaj informacje są niezbędne do tego,
aby zrozumieć motywy oraz przebieg zdrady, której dopuścili się bohaterowie tej książki. Obszerność rozdziałów wynika również z obecności bardzo dużej ilości przypisów, co oczywiście w przypadku naukowej monografii można postrzegać jedynie jako atut, dzięki któremu czytelnik wie, że to, co czyta, jest efektem szeroko zakrojonych badań. Kolejnym ważnym elementem tej książki są fotografie, których możemy odnaleźć tutaj naprawdę bardzo dużo. Jak Państwo wiedzą, zawsze zwracam uwagę na ten aspekt, zazwyczaj narzekając, że fotografii jest troszeczkę za mało. W przypadku tej książki ich ilość jest jak najbardziej zadowalająca. Są to fotografie przedstawiające zarówno zdrajców, jak i również osoby, z którymi mieli kontakt. Niezwykle cennym elementem są fotografie przedstawiające różne miejsca. Szczególnie ciekawym zabiegiem okazuje się tutaj porównanie zdjęć budynków z okresu okupacji z ich stanem współczesnym. Ponad wszystko chciałbym zwrócić uwagę na aneks, który znajduje się w tej książce. Aneks liczący sobie blisko 200 stron, który zawiera nie tylko odpisy dokumentów, ale również ich zdjęcia. Stanowi to bardzo cenne uzupełnienie monografii. Profesjonalnym historykom daje wgląd w tytaniczną pracę wykonaną przez autorów, a miłośnikom historii, którzy na co dzień zajmują się czymś zupełnie innym i nie są zaznajomieni z pracą archiwalną, obraz tego, jak taka praca wygląda i co tak naprawdę przybliża nas do poznawania przeszłości. Przejdźmy do podsumowania. Głównym atutem tej książki, o czym już zdążyłem wspomnieć, jest podwójne autorstwo, które powoduje, że otrzymujemy naprawdę kompletną monografię i bardzo wszechstronną monografię opisywanego tutaj zagadnienia. Liczne źródła powodują, że przez kolejne zdania przechodzimy bardzo pewnie, z dużą świadomością tego, że podane historie i wnioski są przemyślane. Kolejnymi atutami są wspomniane wcześniej fotografie, a z punktu widzenia warsztatowego obszerna bibliografia, licząca około 30 stron. Jedynym, do czego mógłbym się przyczepić, chociaż trochę na siłę, to kwestia obszerności rozdziałów. Wydaje mi się, że można byłoby je jakoś wewnętrznie podzielić, co spowodowałoby, że ten nieprosty w końcu tekst byłby nieco bardziej przyswajalny. Sami autorzy dość skromnie przyznają, że ich książka nie pretenduje do roli monografii w zakresie zdrady w szeregach polskiego podziemia. Osobiście jednak uważam, że wykonana przez nich praca jest wylaniem bardzo solidnego fundamentu pod dalsze badania nad tym szalenie trudnym zagadnieniem. I niech to będzie najlepszą recenzją. Tymczasem książki w dłonie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panią Susan Crew i panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.